Cześć Asia. Cześć. Cześć Majka. Wyglądasz dzisiaj naprawdę bardzo ładnie. Dziękuję. Chcesz opowiedzieć nam, co właściwie dzisiaj będziemy robić? Tak, jedziemy teraz właśnie na próbę generalną do mojego występu, który mam za tydzień. Będzie to próba generalna tańca Bharatanatyam. Jest to najstarszy taniec klasyczny w Indiach. Uczę się go od 3 lat. Moją guru jest Mansi Nair i to właśnie ona przygotowuje całe to show. Ja będę miała tam dosyć krótki występ, bo około 8 minut, ale przygotowanie jest, jakby to miało trwać godzinę. Jedziemy na pierwszą taką próbę. Z publicznością. Tak, no z publicznością, ponieważ będą rodzice tych dzieci i Majka. Plus też scena. Będzie duża scena, Super. bo tak to ćwiczymy w szkole, więc tam jest zdecydowanie mniej miejsca. A plus też założyłam moje kulczyki do występu, ponieważ chcę zobaczyć, czy wytrzymają cały ten ruch i skakanie. Także jestem bardzo podekscytowana i zestresowana, ponieważ pierwszy raz będę coś takiego robić. Bardzo się cieszę. Ja mam kilka pytań. Tak. Pierwsze to jest takie, jak długo uczyłaś się wymawiać nazwę tego tańca, bo ja dalej nie potrafię tego powiedzieć. Nauczyłam się na pewno, jak zaczęłam mieszkać w Indiach, bo ja Bharatanatyam zaczęłam się uczyć jeszcze w Polsce. Bharatanatyam. Bharatanatyam, to jest Bharatanatyam. Bharatanatyam. Ale ja i tak zapomnę zaraz. Spoko. Uczyłam się tego tańca jeszcze w Polsce, w Łodzi, a moją nauczycielką była Ola Wahacz, pozdrawiam. To od niej jakby złapałam to, bardzo mi się podobało. Potem przyjechałam do Indii w 2017 roku. Byłam 5 tygodni w Bangalore i tam też poszłam na takie pierwsze lekcje w Indiach. To było bardzo ciekawe, dlatego że to było w domu. Dzieci przychodziły do domu naszej nauczycielki, no i ja. I przed lekcją trzeba było wszystkie meble z salonu poprzesuwać, żeby było miejsce na nasz taniec. Ona tylko siedziała i pokazywała ruchy rękami. Jeżeli ja jakiegoś ruchu nie rozumiałam, to starsza uczennica, która już znała ten ruch, szła ze mną na bok i mi go pokazywała. Natomiast jak już tu zamieszkałam w 2019 roku, to znalazłam właśnie moją guru, Mansi. Ona jest zupełnie inna, ponieważ ona ze mną tańczy. Pokazuje mi każdy ruch. Powiesz coś na temat swojego stroju, biżuterii na przykład? No to jest taka typowa biżuteria do tańca Bharatanatyam. Dodatkowo jeszcze będę miała jeszcze taki łańcuszek i tutaj na środku. One coś znaczą, czy...? Nie, to jest po prostu ozdoba. Plus będę miała tutaj takie ozdoby. Jedno to jest takie okrągłe i to oznacza słońce, a jedno będzie w kształcie księżyca i to będzie tutaj przyczepione. Będę miała oczywiście naszyjniki, bransoletki takie, nic więcej, bo to przeszkadza. Na sobie mam takie typowe sari do ćwiczeń. Ono jest krótsze niż standardowe sari, nie sięga do kostek, sięga gdzieś do połowy łydki i bardzo łatwe do założenia. Bardzo wygodne i mega dobrze mi się w tym ćwiczy. Dlaczego kurs trwa aż 7 lat? Dlatego, że ta nauka jest bardzo skomplikowana, jest dużo szczegółów, jest dużo jakichś historii, dużo filozofii. Każdy, może nie tyle co ruch, ale gesty rękami, wszystko to, co ma jakieś znaczenie, jak coś pokażesz rękami, to ma to inne znaczenie. Jak tak się pokaże, co się nazywa pataka, to jest flaga. W tańcu raz miałam do pokazania taką mudrę i robiłam tak i to się pokazywało ptaka. Mudra, czyli? Mudra, czyli gest. Trzeba to wszystko się nauczyć na pamięć, trzeba to znać, to jest na egzaminie. Dodatkowo jeszcze każdy krok ma swoją nazwę, więc tego też trzeba się nauczyć. Plus jak pójdziesz na studia, bo są studia jeszcze, to masz jeszcze dużo historii, dużo właśnie filozofii. Uczysz się też chyba trochę o innych tańcach. Bharatanatyam jest podstawą, ale mamy jeszcze dużo innych jak Kathak, Odissi. Czym właśnie będzie się wyróżniał? Czy byłabym w stanie, na przykład oglądając Bharatanatyam i Kathak, czy byłabym w stanie rozróżnić? Po pierwsze w Kathaku się stoi i dużo się Okej. obraca, dużo jest obrotów, dlatego ja tego nie mogę robić, bo mnie to się kręci w głowie, ale się cały czas stoi. Masz proste nogi, a w Bharatanatyam jesteś cały czas w pozycji, masz ugięte kolana cały czas i Bharatanatyam jest bardzo sztywny. Ruchy są takie, nie ma jakiegoś wyginania się i tak dalej. Owszem, są obroty, ale te obroty są jednak takie troszeczkę sztywniejsze niż w Kathaku. To są takie największe różnice. Są jeszcze te tańce z Kerali, na przykład Kathakali, ale to jest ewidentna różnica. Tam ludzie są na zielono ubrani i mają takie wielkie stroje.
zielono ubrani, pomalowani. I mają takie wielkie stroje. To już bardziej wchodzi w teatr chyba, co? Tak, tak, chociaż Bharatanatyam też się opowiada historię i w mojej części też będę opowiadała historię o Saraswati. Będę opowiadała o tym, że ona ma jakieś piękne szmaragdy. Mam rozumieć, że generalnie, żeby zrozumieć cały występ, trzeba po prostu znać każde znaczenie tych gestów. Nie, dlatego że przed każdym występem jest ktoś, kto to zapowiada i opowiada, o czym będzie następny występ. To ile zapamiętasz z tej historii, to twoje. Bo jak nic nie zapamiętasz, to nie wiesz, o co chodzi. Już się ciebie raz pytałam, bo wygląda to, właśnie to stanie na ugiętych nogach, wygląda jakby po prostu uda i kolana przechodziły jakąś straszną pracę. Uda bardzo, jak pieką, jak jeszcze masz dużą przerwę, a na przykład jak jadę do Polski na 3 tygodnie czy na inne wakacje, tak jak wracam na lekcję, to następnego dnia mam mega zakwasy. Ale oczywiście praktyka czyni mistrza, już potem to nie boli. Na początku o wiele gorzej mi było, a teraz sobie radzę i pamiętam jak na początku, przed egzaminem na przykład, który miałam w sierpniu, byłam przerażona i ja się zastanawiam, jak ja się nauczę tych wszystkich choreografii, bo to wszystko wygląda tak samo. Tak samo jednak skomplikowanie, bo to są takie drobne ruchy, ale się nauczyłam. Ocenimy dzisiaj. Dokładnie. Very pretty. Thank you. I want to try in this. This is my guru Mansi. Namaste. You look very pretty. I like this color. I also want this one. I put them on. I'm like, I will try. No, because you put it in the wrong place. Yes, you have to tie it here top at the top. Okay. And then pin up with the tic-tac. Asia, a jak się czujesz dzisiaj, będąc w centrum uwagi? Czuję się dobrze generalnie, czuję się dobrze, ale zestresowana. Okej. Dzisiaj, bo to jednak pierwszy raz. Wszystko dzisiaj pierwszy raz. Naprawdę. Jednego chłopca, ja słyszałam o tym chłopcu, to jest jedyny chłopak w grupie i on jest przesłodki podobno. Sanjana third wing mein khadi raho. Jite second third wing अलग. दूर वो लाइट Tổng thị thị dùng đất tổng khi cả cái tổng thị thị dùng đất tổng khi cả cái tổng nhất tổng khi cả cái thị hết thị tổng thị hết thị tổng nhất thị hết thị tổng लेवल हाइट का समझ में आ रहा है ओके Ta pani ma 60 lat, rozpoczęła swoją naukę 5 lat temu i przyczyna tego, dlaczego tak późno zaczęła, może być też taka, że albo nie miała pieniędzy jak była dzieckiem, lub nie pozwalali jej rodzice, lub możliwe też, że nie wiem, wzięła szybko ślub i od razu pojawiły się dzieci, też to może być, jest wiele przyczyn. Jednak fajne jest to, że ten taniec można rozpocząć w każdym wieku. Trzeba tego podziwiać. Czyli jest jeszcze szansa dla mnie, że Jest też szansa. się nauczę. Jest tak, jak najbardziej. Jesteś młoda, spokojnie.
don't practice, no? Friday night. Friday we practiced. But the Fred also ground. Jak tam? Jak tam po? Bardzo dobrze, zmęczona, ale szczęśliwa. I takie podsumowanie. Jeden krok bardzo mnie, nie to, że stresuje, ale chcę go zrobić idealnie. Także zobaczymy. Jeszcze mamy parę prób. Jest tu chwilę czasu, żeby podszlifować. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie ma co przedłużać, widzimy się za tydzień. Pa, pa. How long is this sari? How long it will be? 6 feet. 6 feet. Wow! Mówię, poważna mina, ta się uśmiecha od ucha do ucha. Nie słyszałam. Jak się czujesz? Dobrze, już chcę Gotowa? mieć z głowy, tak, jestem gotowa, chcę mieć z głowy i już chcę odpocząć. Ile zakładałaś ten przepiękny strój? Jest godzina 10:06, przyszłam tu o 7:00. Także no prawie 3 godziny z drobnymi przerwami. Ile osób Ci pomagało? 2 lub 3. Wyglądasz fenomenalnie i nie mogę się doczekać występu. I am Sudha Krishnan, Keralite. This was my ambition in my childhood, but it never happened because of all responsibility and everything. But now my children are set all. So before my retirement, I was working in Bank of Baroda, and I retired from there. And now I am fully focusing on this, and my children are full of supportive, and like my friends, everybody is very supportive. How many years you are dancing now? Now this is my final year, 7th year in Bharatanatyam. Oh, so you're going to have like this big exam soon? Yes. Wow. I enjoy my dance, but it's very difficult to perform or everything, but I try accordingly. Can you please tell me why did you choose this one? In Bharatanatyam, the posture is very nice. I love the postures, always, and my mother loves it. Now, of course, she is no more, but even I lost many people, loving people, but never mind, they are blessing me from there, and always I remember, I take their blessings every now and then, and my friends. So I love everyone, each and everyone. Thank you very much. Thank This you. is so lovely. Yes. Thank you. Dear. Thank you. What is your name? It's nice to meeting you. How old are you? 9. How long do you dance? 4th year. Wow. Do you enjoy it? How do you feel like just only one boy here dancing, right? Feeling special, right? Are you stressed? No? No, of course you're not stressed. Thank you so much. I zobaczcie, jaka jest kolejka na zewnątrz. Będzie mnóstwo ludzi. Namaskar, greetings everyone, and a very good morning to all. I hope you all are very excited to watch your kids perform today and watch this beautiful cultural extravaganza. गजाननं भूतं गणाति सेवितम्
kita taka dim dim dum dum kita dum kita dum. We are just after the first part of the performance. Here's Rachel with us. She's best friend of Asha. How did you enjoy? So far, so good. Thank you for asking. I'm just very excited to watch Asha, and I can't wait to see her. And I saw the picture you showed me, and she's looking great. So yeah, I can't wait to see her. Are you nervous for her? I'm more excited. Good. I'm not nervous. I know she will do great. Thank you so much. So now is the time for a special performance. This Todaya Mangalam will be presented with a shloka praising goddess Saraswati. This pure form of dance will be presented by Joanna Benderik and Pallavi Purohit. Joanna Benderik is a Poland national. She is a resident of India since 3 years and is a big fan of India and its culture since 2008. She is learning Bharatanatyam since 3 years and has also successfully completed her 3rd level examinations in Bharatanatyam under Tapasya School of Classical Dance and Music. Please welcome Pallavi and Joanna with a round of applause. Thank you. Słuchajcie, już po wszystkim pozwolę sobie zabrać głos i wypowiedzieć się na temat tego, co widziałam. Jak możecie zobaczyć, mam uśmiech od ucha do ucha, bo to były przepiękne. I bardzo żałuję, już wiem o tym, że to, co ja widziałam, a to, co telefon zobaczył, to nie ma nawet porównania. Te wszystkie emocje, małe gesty, ekspresje, oczy. Och, to było naprawdę przepiękne. I oczywiście to byli uczniowie, więc malutkie błędy jakieś tam się zdarzały, ale kim ja jestem, żeby tu cokolwiek mówić właściwie. Myślę, że tak czy siak to cały był urok tego wszystkiego, że to nie byli profesjonaliści. Naprawdę bardzo bym chciała, żeby każdy z Was miał okazję zobaczyć to, czego ja byłam świadkiem. Czuję się absolutnie zaszczycona. Od Asi już wiecie też, że można Bharatanatyam, w końcu się nauczyłam, uczyć się również w Polsce, więc mam nadzieję, że być może kogoś z Was również zainteresuje i może zapiszę się na pierwsze lekcje tańca. Jejku, ja się tak cieszę, bo naprawdę to były ogromne emocje. Congratulations! It was amazing! Ja już kończę. Czekam na Asię, żeby pogratulować. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i do zobaczenia wkrótce. Buziaki, pa!